Cześć, witajcie na kanale Hypnago Vlog. Ja jestem Jacek, a dzisiaj klimaty będą nieco bardziej nordyckie, pogańskie, spirytualne, a wszystko to za sprawą projektu Krzywdy oraz najnowszego albumu Czary. Zapewne część z Was oglądało lub też słyszało w serialu Wikingowie, który swego czasu był bardzo popularny w Polsce, w Europie oraz na świecie. I mimo tego, że sam serial właściwie często mijał się z faktami historycznymi, a z ludźmi północy miał tyle wspólnego co chociażby Skyrim, to nie da się ukryć, że było w nim coś, co przyciągało jednak grono osób z powrotem z każdego sezonu na sezon. Krwawe walki, niesamowite kostiumy, piękne zdjęcia, piękni aktorzy, piękne aktorki, a do tego mnóstwo charakteryzacji i kostiumów. Ale to, co najsilniej dało się odczuć, to ten niesamowity nordycki klimat, który dodatkowo był potęgowany przez ścieżkę dźwiękową, za którą w dużej mierze odpowiadał Einar Selvik oraz grupa Wardruna. I choć sama Wardruna po emisji serialu niesamowicie zyskała na popularności, wyprzedawała kolejne trasy koncertowe, to jednak niewiele osób zagłębiało się w świat współczesnej muzyki ludowej oraz tak zwanego neofolku. A szkoda. I bohater dzisiejszej recenzji właśnie do takiego świata należy. Krzywdy jest to jednoosobowy projekt muzyczny łączący klimaty dark ambientowe z neofolkowymi, za który odpowiada Mateusz Szymański, znany chociażby z zespołu Rosk. I choć Rosk bardziej skłania się ku klimatom nu-metalowym, to jednak pewien szczególny mistycyzm, pewna chłodna aura łączy ze sobą te dwa światy muzyczne. W 2017 roku ukazała się epka Krzywd, zatytułowana po prostu Krzywdy. I w przypadku samej epki była to właściwie muzyka, którą lepiej określi słowo drone, czyli takie nieco bardziej oszczędne podejście do dark ambientu, oparte na długich i zawieszonych dźwiękach. Oczywiście już wtedy dało się słyszeć te nordyckie inspiracje, które pokazywały się chociażby poprzez użycie sampli z tradycyjnym instrumentarium ludowym. Lecz rola samych instrumentów, czy też raczej sampli, była tu sprowadzona do pewnego minimum. Warstwa wokalna sprowadzała się tutaj do szeptanych wierszy, które nie wychodziły nigdy na pierwszy plan i zlewały się razem z grzechotkami, dźwiękami bębna i przeszkadzajkami, tworząc pewnego rodzaju jednorodną postać. I wszystko to zostało zastosowane w celu utworzenia pewnego rodzaju rytualnej, medytacyjnej formy tej muzyki, która nie miała zbytniego rozróżnicowania na tempo, czy też na jakąś ekspresję muzyczną. A jak to się prezentuje w przypadku omawianej przeze mnie płyty, no to do tego przejdę zaraz, ale najpierw aspekty wizualne. No i jest to trzysegmentowy digipack, który właściwie cały składa się z symboli runicznych. I mimo, że nie jestem jakimś tutaj ekspertem, ale tak raczej typowo nordyckie klimaty sugeruje nam raczej sam krążek. No i dodatkowo oprócz samego krążka mamy jeszcze grafikę pod płytą, która tutaj przedstawia chyba coś w rodzaju drakarów, czyli tych łodzi wikingów, jeżeli kojarzycie co to jest. To, co tutaj jest największą wadą, jeżeli chodzi o nośnik fizyczny, to brak jakiejkolwiek wkładki. Ja tu serio nie oczekiwałem jakiejś rewelacji, jakiejś super oprawionej, zilustrowanej książeczki, no ale jeżeli na płycie pojawiają się teksty, to uważam, że powinny się również one znaleźć w nośniku fizycznym. Za samą oprawę graficzną płyty odpowiada Mr. Cadaver, do którego DeviantArta oraz fanpage'a odsyłam Was w opisie. No ale mimo braku tej książeczki, to jednak i tak płyta prezentuje się całkiem elegancko. Sam album rozpoczyna 12-minutowy utwór zatytułowany Ginnunga Gap, czyli jest to, z tego co się dowiedziałem, ziejąca pustka, tak to jest tłumaczone chyba na język polski. Tytuł bezpośrednio odnosi się do mitu o powstaniu świata i zmieszaniu się mas lodowych z północy oraz żaru z południa, które dały podwaliny pod narodzenie Ziemi oraz narodziny Ojca Gigantów. Utwór rozpoczynają dźwięki burzy oraz takiej narastającej grozy, która dodatkowo jest tutaj potęgowana przez dźwięk rogu i grzechotki. I tak jak w przypadku mitycznej pustki, utwór zaczyna nam się zradzać z niczego i przeistaczać w nową formę. Przybywają kolejne piskliwe dźwięki, kolejne linie wokalu. Właściwie nie pada żadne słowo, a jedynie rytualne. Całość bardzo tajemnicza, spirytualna i już tak naprawdę klimatem przesiąkamy od samego początku. Tutaj również już słychać pierwsze różnice między tym, co prezentowało się na epce, a omawianymi przeze mnie czarami. Utwór zdaje się być tutaj bardziej bogatszy, bardziej żywszy,
pojawia się większy udział jednak tych linii instrumentalnych, linii wokalnych. Już one nie sprowadzają się tylko jedynie do szeptów, ale nieco wyłaniają się naprzód. Album zdecydowanie już tutaj odchodzi od tej minimalistycznej, droniarskiej formy, jaka była na epce i idzie bardziej w bogatszą, artystyczną wersję tej muzyki. Dosyć podobnie prezentuje się tutaj następny utwór, który zaczyna się od mantrycznego Heil Odin Hyrmnej Ale, czyli o ile dobrze przetłumaczyłem, to było chyba chwała Odynie, wysłuchaj nas, wysłuchaj mnie. I to intro mi troszeczkę przypomina taki inny droniarski projekt Vishuddha Kali z takim utworem jak Rituals from Water. Tam było coś bardzo podobnego, chociaż jednak w innych klimatach. Ale oczywiście wątpię, żeby była to jakakolwiek inspiracja do napisania tego utworu. Tutaj mamy do czynienia z utworem bardzo podobnym, ale w końcu pojawia nam się jakiś tekst. No i właściwie sprowadza się to do zapętlonej formułki w formie jakiejś modlitwy lub też proroctwa. I tu bym chciał nieco przybliżyć, kto odpowiada za ten żeński głos, który pojawia się na albumie. Na potrzeby tej płyty swojego głosu udzieliła Anna Maria Oskierko, znana również jako OLS, która właściwie w tym samym roku wypuściła album zatytułowany Widma. Warto obczaić sobie jej twórczość, jeżeli lubicie muzykę w podobnych klimatach, jakie obecnie omawiam, tylko w nieco bardziej rozśpiewanej, może troszeczkę baśniowej formie, to myślę, że powinno Wam się spodobać. Oczywiście link zostawiam również na dole. I jeżeli chodzi o czary, to jej głos naprawdę tutaj bardzo pasuje, chociaż znam jej potencjał wokalny i myślę, że troszeczkę on jest tutaj nie w pełni wykorzystany. W odróżnieniu od tego, co możemy znaleźć na widmach, to jednak tutaj linie wokalne sprowadzają się do bardzo takich płytkich, stłumionych form. Brakuje jednak takiego utworu, który dałby się Ani pełni wykazać. Następny utwór Wichry Skalne wprowadza dodatkowy instrument, jakim jest gitara akustyczna, na której gra Mateusz Sworakowski, czyli to jest kolega z zespołu Rosk. Dodatkowo również udziela on tutaj swoich wokali i w przypadku tego utworu tutaj skojarzenia powędrowały nieco w stronę dolnośląskiego projektu By the Spirits, czyli takiego bardziej akustycznego podejścia do neofolku. W końcu pojawia się dłuższy tekst, który nieco nawiązuje znowu do mitu o powstaniu świata i tak zwanej ziejącej pustki. Przy akompaniamencie gitary śpiewane są kolejne zwrotki takim bardzo ryczącym, nieco przerysowanym męskim wokalem, ale to dodaje takiej właśnie nutki prymitywizmu, takiej nutki pogańskości temu wszystkiemu. Jeżeli uważacie, że dotychczas mieliśmy styczność bardziej z taką pogańską sielanką, to na pewno zmieni to następny kawałek, jakim jest Mędrca Słowa 2. I tym razem czuć tutaj takiego wikińskiego, bitewnego ducha tej muzyki. Rytualne, bitewne bębny, dodatkowo wsparte tutaj męskimi wokalami Grzegorza Niedzieli oraz Krzysztofa Traczyka, czyli to są również muzycy z zespołu Rosk. Budzi skojarzenia z takimi grupami jak Wardruna, jak Heilung i myślę, że również ten kawałek świetnie by się nadawał do jakiejś inscenizacji bitwy z udziałem wikingów. A jeżeli jeszcze nie poczuliście w pełni mocy tej muzyki, to na pewno zmieni to ostatni utwór zatytułowany Ragnarok. Bitewny rytm podszyty tutaj dźwiękami tagelharpy czy też liry smyczkowej, no to jest instrument, który moim zdaniem must be w takiej muzyce w ogóle. To wszystko niesamowicie nasyca energią, jeszcze dodatkowo te teksty, świat już kona, świat już płonie. W tym nadchodzącym Ragnaroku jest coś takiego niesamowicie budzącego, takiego, że aż ma się ochotę po prostu wziąć coś do ręki i zapier... Choć na samym początku recenzji odniosłem się do Wardruny jako do zespołu grający szeroko rozumiany neofolk, no to jednak jest to muzyka zupełnie inna od tej, niż prezentują Krzywdy. Uważam, że to bardzo dobrze.
Cieszy mnie fakt, że powstają takie inicjatywy jak Krzywdy, jak OLS, które dodają nieco własnej interpretacji tej muzyki, no i dają taki polot świeżości. Dodatkowo pokazuje to, że ta nisza muzyczna robi się również coraz bardziej popularna, ale nie zjada własnego ogona. Nie są to cały czas te same oklepane schematy. Cieszy mnie to, że jednak Mateusz Szymański, który jest odpowiedzialny za ten projekt, starał się wyciągnąć od tej muzyki trochę więcej niż w przypadku swojej epki. To, co mnie najbardziej urzekło w ogóle, jeżeli chodzi o album Czary, to oprócz oczywiście niesamowitego klimatu i tej takiej energii płynącej z tej muzyki, to duża różnorodność. Dobór instrumentów, dobór muzyków, dobór głosów i to wszystko tak naprawdę ze sobą bardzo dobrze gada. Podoba mi się, w jaki sposób tutaj narasta napięcie w ogóle na tym albumie i to, jak ono odnosi się do całej koncepcji tej płyty. Zaczyna się ono od mitycznego powstania świata oraz kończy się na Ragnaroku, czyli na zmierzchu bogów. Jedynie do czego bym się tutaj doczepił, no to do dosyć krótkiej formy. Na tej płycie jednak jest 5 długich utworów i łącznie ona trwa 44 minuty. No ja jednak taki czuję niedosyt, jeżeli chodzi o to. Miejscami również czuję taki niedosyt, jeżeli chodzi o ogólny potencjał płynący z tej muzyki. Osobiście nieco bardziej bym ubarwił pewne numery, może pododawał jeszcze dodatkowe instrumenty, bardziej zróżnicował tempa. Również tak jak wcześniej wspomniałem, no brakuje mi tutaj takich odważniejszych wokali. Zdecydowanie za mało jest tego tagel harpy czy tam liry smyczkowej. No ja jednak uważam, że to powinno być gęściej niż tylko na Ragnaroku. Dodatkowo jednak pokusiłbym się też również o jakąś tu przesterowaną gitarę w tle, może jakieś bardziej odważniejsze użycie, nie wiem, klawiszy, syntezatora, czegokolwiek. No ale to są już moje koncepcje, które może niekoniecznie wchodzą w ten dark ambientowy vibe, który jest jednak tu jak najbardziej obecny na tej płycie. W Czarach jest coś spirytualnego, co z jednej strony nas relaksuje, a z drugiej bardzo podbudza i podbudowuje do działania. Jest wyczuwalny tutaj ten nordycki duch i jest on tutaj niesamowicie dobrze przekazany. Myślę, że to jest dobra pozycja dla osób, które lubują się w dark ambiencie i lubią taki nieco skandynawski posmaczek. Jeżeli szukasz rozśpiewanych ballad Einara Selvika, no to zdecydowanie tego tutaj nie znajdziesz, ale myślę, że fani Heilung, Wardruny czy Forndom na pewno znajdą coś dla siebie. Jest to bardzo klimatyczna muzyka, która nada się z pewnością na te jesienne, zimowe wieczory, tak żeby sobie usiąść z herbatką, z książką, może nieco pokontemplować na temat swojego życia. Osobiście polecam taką muzykę na treningi, może nie sprawi ona, że będziecie pić wodę ze świeżo wyciśniętych kamieni, czy tam, nie wiem, rzucać oponami od ciężarówki. Wsłuchiwanie się w ten narastający rytm w takich utworach jak na Ragnarok, no to daje niezłego kopa. Ode mnie leci 8.0, jest to bardzo dobry album, który serdecznie Wam polecam. Jest pewna magia w tej muzyce i myślę, że naprawdę warto dać się jej porwać. Ode mnie to by było na tyle. Oczywiście, jeżeli Wam się podobało, to łapka w górę i zostawcie subskrypcję. Pewnie za niedługo pojawią się kolejne recenzje. Zapraszam Was na mojego Instagrama oraz na mój fanpage. Znajdziecie na nim wiele fajnych rzeczy, m.in. recenzje, polecanki, zdjęcia. Myślę, że warto dać lajka i obserwować. A ja wracam już niebawem. Dzięki wielkie za uwagę. Trzymajcie się. Cześć.